Julka Aleksandra Hamkało i jej syn Tymek Jan Drab. Na dobre i na złe znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W 730 odcinku Na dobre i na złe nikt inny jak Marcin Molenda. Filip Bobek sprowadzi na nich zagrożenie przez te swoje szemrane interesy. Podejrzany gangster Tomasz Zubrzycki Filip Wałcerz zacznie grozić im śmiercią. Co dokładnie wydarzy się w 730 odcinku Na dobre i na złe? Czy Marcin zdoła ocalić Julkę i jej syna przed śmiercią? Marcin na dobre i na złe dla pieniędzy upozorował śmierć gangstera. Pomimo ogromnej sumy wkrótce okaże się, że ta transakcja nie była dla niego wcale korzystna. Prasa dowie się, że biznesmen jednak żyje. Targana wyrzutami sumienia Vera Magdaleną Celmer odwiedzi mieszkanie. Byłego chłopaka i do wszystkiego się przyzna, to ona puści informacje w obieg. Jakby tego było mało, to oprócz bezpośredniego zagrożenia postępowaniem sądowym, Marcin zacznie obawiać się o własne życie. W 730 odcinku serialu Na dobre i na złe. Była narkomanka powie mu, że znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie. Zubrzycki będzie wściekły. Niedługo później Molenda zauważy tajemniczego mężczyznę kręcącego się przy samochodzie Julki. Najwyraźniej anestezjolog był pod stałą obserwacją ludzi przestępcy, którzy dokładnie badali jego powiązania z innymi ludźmi. Będzie śledził Burską i jej syna, dopóki nie dotrą bezpiecznie do domu. W 730 odcinku Na dobre i na złe Marcin zadzwoni też do swojej wspólniczki. Wręczy jej pieniądze i nakaże ucieczkę z Polski. Jak donosi świat seriali, Zubrzycki skontaktuje się z nim i poprosi o spotkanie. Inaczej Julka i Tymek zginą. W takiej sytuacji Molenda nie będzie miał wyjścia. Wyruszy na spotkanie oko w oko ze śmiercią. Nie ma co ukrywać. Życie Julki na dobre i na złe ostatnio bardzo się skomplikowało. Burska urodziła Bartowi synka, a potem przyjęła jego oświadczyny. Ślub jednak długo nie dojdzie do skutku i nie wiadomo, czy w ogóle będzie miał miejsce. O jej serce zaczął walczyć bowiem Molenda.
Marcin małymi kroczkami uwodził Julkę, oferował jej swoją pomoc i nastawiał przeciwko narzeczonemu. Związek Julki i Barta przeszedł poważną próbę. Artur na odwyku nie miał kontaktu z ukochaną, a zaprzyjaźnił się za to z Werą Magdalena Celmer. Marcin dobrze wiedział, jak wykorzystać to na niekorzyść rywala. Na szczęście Artur zna dobre i na złe wyzdrowiał i wrócił do pracy w Leśnej Górze. Los zechciał, że pierwszym pacjentem, którego operował, był właśnie Marcin. Bart uratował Molendę, zdając sobie sprawę, że to on rujnuje jego związek z Julką. Czy Burska będzie tego tak samo pewna i oskarży przyjaciela o rozpad swojego narzeczeństwa? Julka, to dla mnie cholernie ważne, że tutaj jesteś, że wspierasz. To dla mnie cholernie ważne, podziękuję Marcin. Od tego są przyjaciele, nie? Zauważy Julka. Ale masz przez to problemy z Bartem. Nie zaprzeczaj, widziałem. Ale to nie jest przez to. Bart się zmienił. Wszystko się zmieniło. Ja też się zmieniłam. I to nie jest łatwe. Ale tak już jest i tak chyba musi być. Burska zacznie tłumaczyć. Przepraszam, że mówię ci to tu i teraz, ale to nie jest twoja wina, powtórzy Julka. Ale ja ciebie kocham, powie Marcin, a Burska dopiero teraz zda sobie sprawę. Że Marcin podejmował celowe działania, by oddalić ją od narzeczonego. Co wydarzy się dalej? Czy Julka zostawi Barta dla Marcina? Czy odetnie się od nieuczciwego kolegi? Dwutygodnik Świat Seriali podaje, że obaj wyjadą z Leśnej Góry. Czy Julka zniknie razem z nimi? W 715 odcinku serialu Na dobre i na złe Bart wciąż będzie załamany po ostatnich wydarzeniach. Brutalny incydent na schodkach nad Wisłą spowodował, że Julka zabrała Tymona Jan Drapi i wyprowadziła się z mieszkania. Od tamtej pory lekarze widują się tylko w szpitalu. Oczywiście Burska w 715 odcinku serialu Na dobre i na złe zrobi wszystko, aby nie wpaść na narzeczonego, czy raczej byłego narzeczonego. Za to Bart w 715 odcinku serialu Na dobre i na złe zjawi
się z bukietem kwiatów i spróbuje ubłagać ją o wybaczenie. Julka, porozmawiajmy. Wróciłeś na terapię? Bulska, nie da się tak łatwo. Dla niej liczy się tylko jedno: zdrowie i trzeźwość ukochanego. Lekarz tymczasem spróbuje kolejnych wymówek. Nie na wszystkich to działa. To nie mamy o czym rozmawiać. Sam muszę się z tym uporać. I się uporam. Nie wrócę do ciebie, Artur. Jesteście zszokowani? To nie wszystko, co Bartu słyszy od Julki w 715 odcinku serialu Na dobre i na złe. Gdy do profesora dotrze, że póki co nie ma szans na odzyskanie ukochanej. Spróbuje chociaż postarać się o kontakt z synkiem. Co z Tymkiem? Powierzyłbyś dziecko niani alkoholiczce? A może naćpanej przedszkolance? Nie biorę. Wścieknie się doktor. Nie wierzę ci, Artur. Dopóki nie przejdziesz terapii, nie zostawię cię samego z Tymkiem. Jako ojciec mam prawo. Nie masz żadnych praw. Straciłeś je, kiedy zdecydowałeś się rzucić terapię. Słowa Bulskiej w 715 odcinku serialu Na dobre i na złe całkowicie załamią Bata. Dogłębnie poruszony jednak nie zamierza wrócić na terapię. Poczuje za to potrzebę ponownego sięgnięcia po narkotyk. Niestety przegra ze zdrowym rozsądkiem.